Dzień dobry, Dariusz Mikiel, Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami dwujęzycznymi imienia księdza Stanisława Konarskiego w Łukowie. Tak najogólniej można powiedzieć, że nauka jest próbą zrozumienia świata z wykorzystaniem zasad, norm, praw, które są powszechnie uznane za sprawdzone i wartościowe. Ona pełni kluczową rolę. Bez tych praw, które rozumiemy, znamy i wykorzystujemy, nie jest możliwe rozumienie świata i ułatwianie sobie życia poprzez konstruowanie nowych urządzeń. Zastosowanie nauki w życiu codziennym najogólniej sprowadza się do konstruowania urządzeń ułatwiających życie człowiekowi. Oczywiście jest to bardzo wąskie rozumienie tego pojęcia, ale tak naprawdę bezpośrednio korzystamy z różnych urządzeń gospodarstwa domowego na przykład, które są efektem pracy naukowców. Poznajemy świat też dzięki ich pracy, łatwiej nam go zrozumieć i budować sobie obraz tego świata. No tak, uczestniczę, chociaż w skromny sposób w projekcie Erasmus, który jest jak najbardziej przedsięwzięciem naukowym, tylko troszeczkę w mniejszej skali. No, matematyka i nauki przyrodnicze to królowe nauk, to jest podstawą rozumienia świata i wspólny udział rodziców i dzieci w tym procesie jest jak najbardziej zasadny z tego względu, że doświadczenie rodziców może tutaj odgrywać ogromną rolę i wsparcie i poznawanie świata poprzez aktywny udział w życiu jest tutaj jak najbardziej zasadne. Agnieszka Czerska-Pawlak, Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami dwujęzycznymi w Łukowie, Polska. Kiedy myślisz o nauce, dokąd idą Twoje myśli? Myślę, że to biegną w różnych kierunkach, bo nauka to i kosmos, i znacznie węższe dziedziny, w moim przypadku także sztuka, powstawanie farb, pigmenty, ale procesy chemiczne, a ileż biologii. Czy nauka ma dla Ciebie wartość emocjonalną? Tak, jest mi bardzo bliskie śledzenie procesów naukowych i tego, co we współczesnej nauce dzieje się, jak postępuje jej rozwój. Z pewnością budzi to zdumienie, podziw, chęć uczestniczenia, czyli pozytywne emocje. Jest wykorzystywana na co dzień w stopniu, w jakim wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że aż tak bardzo. Gdy przyjrzymy się tym, co nas otacza, czy to będą środki czystości, czy leki, czy inne drobne, zdawałoby się, rzeczy, w powstaniu każdej z tych rzeczy miała swój udział nauka. Czy bierzesz aktywny udział w jakiejś formie życia naukowego? Staram się i taką aktywność na terenie szkoły zapewniają projekty Erasmus. A czy Twoim zdaniem w takim procesie mogą brać aktywny udział rodzice, jeżeli chodzi o uczniów naszej szkoły? Tak. Praca rodziców ma tu wartość nieocenioną, również z tego względu, że dla wielu uczniów to rodzic jest autorytetem i jego zainteresowanie, zaangażowanie czy umiejętność przekazania informacji na temat nauki ma dla dziecka duże znaczenie. Nauczyciel jest kolejnym autorytetem. Im więcej będzie tych wzmocnień, tym większa szansa, że dziecko będzie zainteresowane światem nauki i rozwojem
swojej umiejętności pozyskiwania wiedzy na ten temat. Artur Baranowski, Szkoła Podstawowa nr 2 w Łukowie z oddziałami dwujęzycznymi, Polska. Kiedy myślę o nauce, to moje myśli biegną do mediów, bo w mediach odkrycia naukowe są zniekształcane w sposób rażący każdego, kto myśli racjonalnie, czyli każdego naukowca. Nauka jest bardzo ważna, dlatego że ona właśnie pozwala odkrywać, co jest demagogią, co jest manipulacją, co jest po prostu kłamstwem. Więc bez nauki nie jesteśmy w stanie postrzegać rzeczywistych procesów, które mają miejsce w życiu społecznym, ale również w tym życiu przyrodniczym. Więc nauki odpowiadają na wszystkie pytania, albo starają się odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące świata realnego. Niestety nauka nie odpowiada na wiele pytań kluczowych dla ludzkich dążeń, myśli i pragnień, takich skąd pochodzimy, dokąd idziemy, co jest poza wszechświatem. Być może na wszystkie pytania nauka nigdy nie odpowie, ale na pewno zawsze będzie jej odkrycia będą dotyczyły rzeczywistości, w której żyjemy. Wszystko, co wykonujemy, jest w pewnym sensie nauką, czy oparte o zdobycze nauki, od żywności, od opieki medycznej, od technologii, którą używamy dzisiaj w zdalnym nauczaniu, ponieważ mamy ten kryzys i cały świat skupia się bardzo na tym problemie. Wszystko, każda prognoza przyszłości jest oparta o naukę. Bez nauki nie jesteśmy w stanie prognozować tego, co się stanie w przyszłości, a w związku z tym poruszamy się po omacku, więc nauka jest jedynym światłem, które potrafi pomóc człowiekowi w zasadzie w prawie każdym aspekcie naszego życia. Tak, jestem nauczycielem, więc nauka jest moim drugim ja. Poza tym jest moją pasją, więc staram się dzieciom pokazywać i uczyć je, w jaki sposób krytycznie postrzegać informacje, które docierają, ale też staram się pokazywać metody, jakich nauka używa do tego, żeby odkrywać nowe obszary wcześniej niebadane. Więc ten projekt, jak i wiele innych projektów, jak też codzienna praca w szkole, to jest czysta nauka i to jest mój chleb powszedni. Rodziny odgrywają kluczową rolę w procesie edukacji. Szkoła oczywiście jest miejscem, gdzie wielu specjalistów pokazuje wiele różnych działań i pozwala dzieciom odkrywać naukę, no ale rodzice na wielu etapach, szczególnie w tych klasach młodszych, są dużym wsparciem, więc bez tego wsparcia w wielu obszarach ta nauka dzieci jest po prostu na niższym poziomie, więc zaangażowanie rodzin być może być jednym z elementów, które w sposób bardzo pozytywny mogą wspierać efekty naszej pracy nauczycieli i w takiej synchronizacji naszej wspólnej rodziców i nauczycieli możemy osiągać lepsze skutki i efekty w nauczaniu. To, o czym mówisz, jest powszechnym zjawiskiem. Niestety dotyczy zarówno edukacji, zarówno medycyny, zarówno wielu innych odkryć naukowych w aspekcie ekonomii czy naukach społecznych. Co ja wtedy czuję? Czuję się jeszcze bardziej zmotywowany do tego, żeby jeszcze bardziej uczyć dzieci, bo w tym widzę przyszłość,
krytycznego myślenia, to jest raz, a po drugie rzecz patrzenia na świat z perspektywy naukowej, najbardziej obiektywnej.